Witam serdecznie wszystkich widzów mojego kanału, który mimo niewdzięcznej nazwy poświęcony jest pasji. Pasji do rowerów. Nieustanna chęć tworzenia zarówno tu w garażu, jak i później na YouTube jest moim głównym motorem napędowym. Ale mimo ogromnej zajawki rowerami czułem, że wdziera się tu rutyna i potrzebny jest odcinek, który pozwoli to przełamać. Nie zrozumcie mnie źle, nie chodzi tu o dream belt, zakupę kasy. Rower nie musi być mega drogi, aby był sensowny i wyjątkowy. I taki właśnie zbuduję. Ciężki handel. Po nieco wydłużonym czasie oczekiwania w końcu dotarła do mnie paczka z ramą do budowy naszego niezwykłego roweru. Jestem tym mega podjarany, ponieważ nareszcie mogę wam pokazać, co będzie bazą do tego roweru, więc no, nie zwlekajmy. Ja oczywiście już wcześniej otworzyłem, żeby sprawdzić, czy wszystko się zgadza. No to dobra, otwieram pakę, no i wyciągam tą ramę. Panie i panowie, Banshee Legend. Super, że rama już jest. No ale zaraz po jej odpakowaniu poczułem taki lekki niepokój. Niepokój związany z tym kolorem. Nie będę wam tu owijał w bawełnę, ten kolor mi się okrutnie nie podoba. Postanowiłem więc niezwłocznie skontaktować się z moim ziomkiem Patrykiem Maniszewskim, aby omówić sprawę malowania tej fantastycznej ramki. Patryk już wcześniej malował dla mnie rower, był to Specialized Demo, którego możecie zobaczyć na tym filmie. Tamten rower wyszedł naprawdę ekstra, więc oczywiście idę z tą sprawą do sprawdzonego ziomeczka. Tak więc dzisiaj muszę rozebrać ramę na części, spakować ją i wysyłam ją do malowania. Takich sporych rozmiarów łożysko znajduje się tutaj w ramie. No i mimo tego, że posiadam spory zestaw do wyciągania łożysk, patent jakiś tam dodatkowy, żeby to łożysko wyciągnąć, no ale się udało oczywiście. Fajnie, że jest takie duże łożysko zastosowane, ponieważ jest ono sztywne bocznie, no i też nie zużyje się tak szybko. Tutaj plus dla producentów tej ramy. Dobra, zanim ta rama pojedzie do malowania, chciałbym wam jeszcze pokazać, że ona nie ma żadnych uszkodzeń, nie jest nigdzie spawana, ani nic z tych rzeczy, żeby po prostu było wszystko jasne, żeby nie było jakichś tam podejrzeń. Pokazuję z każdej strony. Wszystko jest legitne. I druga część. Wszędzie są sprawy. Dobra, no to pakuję ramę i wysyłam do malowania. Rama pojechała do Patryka, on już ogarnia malowanie. Możecie zobaczyć fragment filmu, jaki mi przesłał. Ja w tym momencie już śmigam do punktu, żeby odebrać paczkę z ramą, którą z powrotem przesłał mi Patryk. Jeszcze raz dzięki wielkie za ogarnięcie tego malowania. Zaraz obejrzymy efekty twojej pracy. No i oczywiście musiałem jeszcze utknąć na torach, no bo jakżeż mogłoby być inaczej.
No i ramę mamy już w garażu. Dzięki Patrykowi, który odwalił kawał dobrej roboty, którego Instagram polecam dla Was. Właśnie tutaj rama nabrała zupełnie nowego wymiaru, dosłownie i w przenośni, ponieważ projekt, jaki wymyśliłem sobie w głowę, troszkę związany jest z kosmosem. Ale do tego jeszcze przejdziemy. Zobaczmy tą ramę, przyglądnijmy się jej z bliska. Ta rama była oryginalnie z damperem RockShox Vivid na sprężynie, ale korzystając z okazji wymieniam ten damper na Cane Creek Double Barrel powietrzny. Jest to dosyć unikatowy damper, bardzo rzadko spotykany, przynajmniej w rowerach, które przechodziły przez moje ręce, a troszkę tych używek jednak już ten garaż widział. W tym damperze zrobiłem prosty serwis olejowy, ponieważ troszkę siorpał. Na tą chwilę jest już wszystko pod kontrolą. Różnica wagi jest naprawdę ogromna, więc myślę, że to na pewno na plus, szczególnie, że z przodu również będzie powietrzny amortyzator, a jaki, no to dowiemy się już za chwilę. Tylny wahacz podłączyłem już do przedniego trójkąta. Prezentuje się to naprawdę spoko. Pora wrzucić damper. Ogólnie to sprawdzić, czy on w ogóle tu pasuje. No, tu jest na styk. Może teraz to widać. Boję się, że podczas uginania tutaj się to może dojść do jakiegoś zderzenia, ale spróbuję to obrócić na dół. Zobaczymy, jak to wtedy wyjdzie. Damper siedzi w ramie. Na początku miałem pewne obawy, że on tu nie spasuje, ponieważ w obydwu możliwych pozycjach haczył mi wentyl o ramę w momencie kompresji albo z jednej, albo z drugiej strony, niezależnie jak próbowałem to obrócić, no ale udało mi się tą puszkę troszkę przestawić, więc tutaj ogromny plus, ponieważ naprawdę zależało mi na tym, żeby mieć w tej ramie powietrze, a właśnie takie miałem na tą chwilę dostępne w garażu. Ok, dzisiejsza misja, bo jest to już dzień drugi składania tego roweru, to uzbrojenie ramy w takie rzeczy jak headset, odbojniki do widelca, support, hak przerzutki i tutaj jeszcze przychodzi nam guma, która wycisza uderzenia łańcucha o ramę. No to zabieram się do pracy. Ok, pora na przedni amortyzator. Będzie nim RockShox Boxer RC z takimi spoko naklejeczkami. Ja wiem, piszę tutaj na nich Ultimate, no ale trudno, tylko takie pasowały do całości, jakiej sobie wymyśliłem, jeśli chodzi o wizerunek tego roweru. Ten widelec jeździł w Norco, jakie mam w Polsce. Przejeździłem na nim chyba 4 dni na Morawie i 2 dni na Skolnitach, po czym go zdemontowałem i przysłałem z powrotem do Anglii, żeby móc założyć do tego roweru. Witam w trzecim dniu składania Banshee Legend. Misja na dzisiaj to koła. Koła, jakie zastosuję w tym rowerze, są to nowe koła NS Enigma. Tutaj prosto z pudełka. Bardzo fajna kombinacja. Czarne obręcze, białe napisy i piasta Oil Slick. Będą opony Magic Mary
w wersji Bike Park. Poza tym, że są nowe koła, nowe opony, to mam jeszcze nową zębatkę i nowe tarcze, żeby położyć taką wisienkę na torcie. Tej nowości to jeszcze są nowe dętki, więc w tych kołach wszystko od A do Z będzie nowe. Dobra, zabieram się do pracy. Fajnie to już zaczyna wyglądać, ale do końca pracy jeszcze daleko. Jeżeli zauważyliście, to wymieniłem tą kierownicę na inną, ponieważ strasznie nie pasowała mi wizualnie ta płaska kierownica. Ona tam miała jakiś wznios, ale przez to, że jest to gruba klampa, 35 mm, tego wzniosu praktycznie w ogóle nie było widać. Ok, teraz muszę przeprowadzić przewody hamulców i przewód przerzutki. W tym rowerze jest to ułatwione, ponieważ nie ma tutaj wewnętrznych prowadzeń, więc ta czynność nie powinna zająć mi dłużej niż 10 minut. Dobra, mała zmiana planów. Miała być przerzutka, ale przerzutki nie będzie z tego względu, że zaraz Wam pokażę, o co chodzi. Sprzedający przerzutkę dołożył linkę, ale nie dołożył tej końcówki tutaj. No i z tego względu, że niektóre ramy muszą mieć tą końcówkę założoną, żeby tutaj nie występowała kolizja, oczywiście w moim przypadku tak jest, no to nie mogę założyć przerzutki. Co prawda mógłbym tą część zamówić i czekać, ale nie chcę czekać, dlatego wrzucam tutaj single speed. Reverse collab zrobiony przez SB1, fajny napinacz. Ta linka od przerzutki wylatuje, no i mam zamiar dzisiaj już postawić ten rower na kołach. No, tak a propos, całkiem fajnie wyszły te koła. Jaram się, no, ale dobra, nie ma czasu na gadanie, trzeba pracować. Ok, mam założone hamulce, napęd wyleciał, pora założyć koło, żebym mógł dostosować odległość napinacza w stosunku do zębatki. Dobra, zrobimy ważenie. Muszę sobie tutaj zamontować wagę. Już mam taki specjalny patent. Rower wydaje się w rękach tak dosyć lekki jak na zjazdówkę. Zobaczymy, ile wyszło. Wisi, wisi. No i mamy wynik. Już pokazuję. 16,2 kg. Naprawdę super wynik jak na zjazdówkę. Ok, no to będziemy robić bike check, tylko muszę tutaj zrobić lekki porządek. Rower pójdzie tak. Ten garaż jest trochę mały, no ale lepszy mały niż żaden. Kurde, przydałoby się poprzesuwać te zjazdówki moje i bajki i tak dalej. No dobra, zrobię to.
Cieszę się, że budowa tego roweru dobiegła już końca, a z drugiej strony trochę mi smutno, bo wiem, że będzie powoli nadchodzić czas, w którym będę musiał się rozstać z tym rowerem, a podoba mi się on naprawdę bardzo. Bazą do stworzenia tego roweru została rama Banshee Legend z roku 2017 w rozmiarze M pod koła 27,5. Rama została przemalowana przez mojego dobrego ziomeczka Patryka. Sprawdzajcie jego Instagram. Gościu naprawdę bardzo dobrze jeździ, a do tego jeszcze tworzy swoją małą firmę odzieżową Shredelin Cartel i na ich Instagram również zapraszam. Tylny szok, rozmiar 240, jest to standard, od którego powoli już odchodzimy. Na pewno producenci już nie robią rowerów o takim rozstawie, natomiast na rynku jest jeszcze bardzo wiele bardzo dobrych szoków. Ja zdecydowałem się na ten Cane Creek Double Barrel. Mamy tutaj regulację szybkiej i wolnej kompresji oraz szybkiego i wolnego reboundu. Skoro jesteśmy już przy amortyzacji, no to z przodu Boxer RC pod koło 27,5, rozmiar Boost. Nowe koła NS Enigma w rozmiarze 27,5. Bardzo fajne koła, piasty w kolorze Oil Slick, które niesamowicie dobrze grają właśnie z tą naklejką, siodełkiem i gripami. Całość naprawdę prezentuje się według mnie totalnie dobrze. Muszę przyznać się, że miałem pewne obawy, czy to wszystko tak ze sobą zagra, czy to wszystko siądzie. Przyglądając się z bliska temu lakierowi, widzimy tutaj właśnie taki kosmos i niezliczoną ilość gwiazd na nim. Cockpit to mostek Sixpack Skywalker. Fajnie tutaj się zgrywa ze srebrnymi klampami od Boxera. Fajne gripy, też w kolorze tego finiszu, czyli mamy tutaj ten taki kosmiczny fiolet, który siedzi z siodełkiem i z piastami. Na kierownicy znajdują się oczywiście jeszcze klamki hamulców Shimano Saint. Mamy tutaj nowe tarcze 203 mm, z tyłu są nowe klocki i z przodu są używane, ale jeszcze jest na nich dużo tak zwanego mięsa, więc nie ma się co obawiać. Jedyne co, no to trzeba będzie te klocki dobrze dopalić, ponieważ to wszystko jest założone tutaj na nowo. Hamulce były odpowietrzane, wymieniłem cały płyn na nowo. Co do napędu, oryginalnie miały tu być rzutki, 10 biegów Shimano Z, no ale niestety coś tam nie zagrało, no nie chciało po prostu spasować, więc zdecydowałem się na single speed. I mamy tutaj napinacz od reversa. W przodu mamy korbę X0DH w rozmiarze 165 mm. Pedała Rock Bros, których jestem wielkim zwolennikiem. Są to najtańsze, dobre pedała, jakie są na rynku według mnie. Opony to Magic Mary w wersji Bike Park. Wyrzucając dętki i zmieniając opony na takie, które przyjmują tubeless, zajdziemy tu jeszcze z wagi i to grubo poniżej 16 kg. Dobra, dziękuję, że obejrzeliście ten odcinek i zostaliście ze mną do końca. Pozdrawiam wszystkich moich obserwujących, oglądających. Fajnie, jeżeli byście zostawili jakiś komentarz, łapkę w górę, no i subskrypcję, żeby ten kanał mógł nadal się jakoś bujać po tych internetach. Pozdrawiam serdecznie, ciężki handel. Bank. To lecimy, nie? Aha. Yes, sir.
music and arrangement. You don't know shit, shut your mouth.